Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś geopolityczny przegląd wydarzeń na świecie, razem z profesorem Andrew Michtą, z którym za chwilę się połączę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich patronów, dziękuję za wasze wsparcie i namawiam do dołączenia do tego fantastycznego grona. Przypominam też, że trwa rekrutacja do Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, w której jednym, właśnie nie jednym, tylko najważniejszym wykładowcą jest profesor Andrew Michta. Zaraz się z nim połączę. Rekrutacja trwa do 10 maja. Zgłaszajcie się. Nie tylko Andrew Michta, wielu wybitnych wykładowców. Gorąco namawiam. Link do strony Szkoły Przywództwa, gdzie można się zgłosić, znajdziecie Państwo pod nagraniem. A teraz już łączę się z Waszyngtonem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casa Playa, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Hallow, katolicka aplikacja dbająca o Twój rozwój duchowy. Medytacje, modlitwy, muzyka, audiobooki i treści do snu. Pobierz z linku w opisie. Andrew Michta, Senior Fellow Atlantic Council. Dzień dobry, Andrew. Dzień dobry, Igor, dzień dobry Państwu. Łączę się z Tobą z Biura Instytutu Wolności tym razem, więc jesteśmy miejsca, które dobrze znasz i z którym jesteś w bliskich relacjach. Proponuję, żebyśmy zaczęli od expose ministra Radosława Sikorskiego, które wygłosił wczoraj w polskim parlamencie. Czekaj, Igor, co tam za tobą jakaś taka maska siedzi na tej półce? Co to jest? Za mną maska, to jest, Państwu pokażę, to jest maska gazowa i hełm, którego używali rosyjscy żołnierze na Ukrainie, który dostałem w prezencie od żołnierzy ukraińskich, którym zawoziliśmy samochody. Więc ona tutaj zdobyczny sprzęt na Rosjanach wisi. Znaczy nie wisi, tylko leży w naszym biurze. Aczkolwiek nie wiem, czy obecna administracja amerykańska byłaby szczęśliwa, że rosyjskie trofea tutaj, znaczy trofea na Rosjanach zdobyte są w naszym biurze. Ale ja mam tylko odłamki z Afganistanu u siebie. No, to też niezwykle cenne. Wracamy do rozmowy zasadniczej. W środę w polskim parlamencie Radosław Sikorski wygłosił expose na temat polskiej polityki zagranicznej, mówił o głównych kierunkach naszej aktywności i chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali nie tyle oceniając jego expose, tylko porozmawiać o tym, co jest, jaka powinna być polska polityka zagraniczna, jakie kierunki powinny być najważniejsze, na czym powinniśmy się koncentrować w obecnym czasie. I zanim oddam Ci głos, to zapowiem wszystkim, że teraz to będzie tylko taki teaser poglądów Andrew Michty, natomiast 12 maja w Warszawie Instytut Wolności organizuje konferencję, na której zaprezentujemy raport na temat polskiego bezpieczeństwa, roli Polski w regionie. Andrew będzie prezentował ten raport, którego jest autorem. Będzie to konferencja, w której weźmie udział kilkunastu ekspertów. Zapraszam serdecznie Państwa. Link, po którym można zarejestrować się, wykupić bilet na tę konferencję, znajdziecie Państwo pod nagraniem 12 maja w Warszawie. Andrew, nie wiem, na ile byłeś w stanie zapoznać się z expose ministra Sikorskiego i czy odnajdujesz w tym swoje myśli dotyczące kierunku, w których Polska powinna być aktywna? Znaczy ja powiem o tym, co ja widzę z mojego punktu widzenia jako priorytety. Nie chcę tutaj, recenzować ministra Sikorskiego, co powiedział. Tam jest wymiar polityczny i wymiar międzynarodowy.
wymiar polityki wewnętrznej polskiej. Ja uważam, że jesteśmy w momencie naprawdę kluczowym dla przyszłości bezpieczeństwa nie tylko całej społeczności transatlantyckiej, ale przede wszystkim dla tego regionu, no i głównie dla Polski. Wiesz, to, że jeszcze może 5-10 lat temu było nadal takie założenie, że jesteśmy w tym neoliberalnym, spokojnym świecie, gdzie tworzy się złożona współzależność ekonomiczna, że państwa nie będą używać tradycyjnych takich środków przemocy, jakie widzimy, odkąd właściwie Rosjanie zaczęli w 2008 roku od inwazji Gruzji. Ale jednocześnie widzimy też tworzenie się bardzo szybkie sojuszów w tej chwili i przekładania się relatywnej siły oddzielnych państw, zwłaszcza państw największych. Więc ja zawsze patrzę żeby wrócić do twojego pytania. Ja nie widzę w tej chwili, jeżeli chodzi i o zachowanie się strony amerykańskiej, i o zachowanie się strony europejskiej, naprawdę jakichś twórczych sposobów przemyślenia tego, w jaki sposób możemy ze sobą współpracować, idąc do przodu. To znaczy jest szereg oczywistych argumentów, które słyszysz od lat, ja to słyszę od prawie 20 lat odnośnie tego, że tak, Europa musi na nowo się uzbroić, musi wydać pieniądze. Mówimy o tym od lat, mówiła o tym pierwsza administracja Trumpa, nadal o tym mówi, druga administracja Trumpa. To zresztą było też powtarzane może w sposób bardziej dyplomatyczny i trochę bardziej uprzejmy przez administrację demokratyczną, ale ta rozmowa się ciągnęła od lat, więc tutaj nie ma takiej jakiejś dziwnej nowej różnicy. To, co się pozmieniało, jeśli chodzi o sytuację globalną, to jest przede wszystkim alians rosyjsko-chiński, który wspomagany jest przez Iran i przez Północną Koreę. I to doprowadziło do sytuacji, w której Stany Zjednoczone po 20 latach tak zwanej globalnej wojny z terroryzmem, które wyczerpało i konsensus polityczny i naprawdę zmęczyło naród, przeformatowało wojsko. Do tego dodasz rozbrojenie się Europejczyków. Znajdujemy się w sytuacji, gdzie mimo tego, że potęga ekonomiczna Zachodu, jeśli spojrzysz na same cyfry, znaczy GDP, prawda, tych państw demokratycznych, nadal są nieporównywalne do tego, co może wyprowadzić przeciwko im oś dyktatur, to jeżeli chodzi o twardą siłę wojskową, zaniedbania są ogromne. Więc pierwszy punkt, do jakiego zawsze powracam, to jest, że to odbudowanie zdolności sił zbrojnych to jest nie tylko to, że się wydaje pieniądze, ale to jest wypracowanie koncepcji geostrategicznej, a w wypadku Polski to jest z tego całego korytarza północno-wschodniego, w którym w mojej ocenie to powinno się odbywać. Igor, zginąłeś mi. Jestem tutaj cały czas i słucham cię. Okay. Rozumiem, że ten raport, który zaprezentujemy, on w dużej mierze koncentruje się właśnie na tym, jaką rolę, jaką pozycję Polska powinna budować sobie w regionie tym północno-wschodniej flanki NATO. Tak, ale widzisz, tutaj potrzeba również bardzo jasnego zrozumienia, jak wyglądają relacje z państwami w tym regionie. A relacje z niektórymi państwami mają bardzo duży ciężar jednak historii. A z drugiej strony państwa, które stały się członkami sojuszu po inwazji rosyjskiej Ukrainy w 2022 roku, drugiego ataku na Ukrainę, no to jednak są państwa, mówię tu o Finlandii, o Szwecji, historycznie dopiero dostosowujące się od polityki neutralności do tej polityki współpracowania w sojuszu. A mamy administrację amerykańską, która się koncentruje na Indo-Pacyfiku. Nie sądzę, żeby sugerowała jakichś nowych rozwiązań w tej chwili, jeśli chodzi o to, w jaki sposób ma funkcjonować sojusz. Jest w tej chwili wypracowywana nowa strategia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, Pentagon to w tej chwili pisze. Ja myślę, że tu raczej nie będzie wielkich zaskoczeń odnośnie tego, gdzie pójdą priorytety. To nie znaczy, że oś atlantycka będzie gwałtownie osłabiona, ale priorytet będzie na Indo-Pacyfiku. To jest jasne w mojej ocenie, patrząc na to zarówno jacy ludzie stają się w tej chwili
kto staje się kluczowymi postaciami w Pentagonie. A druga sprawa, to ja nie widzę naprawdę jakichś innowacyjnych pomysłów wychodzących z Europy. Ja uważam, że administracja Trumpa zaangażuje się w tą rekonfigurację systemu obronnego Europy wtedy, jeżeli otrzyma konkretne projekty od tych państw. To znaczy, tu Polska powinna by odgrywać bardzo dużą rolę jako to kluczowe państwo flankowe, ale na to trzeba bardzo ostrego zaangażowania się w relacje z administracją amerykańską. Nie tylko z urzędnikami, ale tu chodzi przede wszystkim o relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, chodzi o relacje z pryncypałami różnych departamentów, zwłaszcza Pentagon, Departament Stanu. I oczywiście bardzo szerokie zaangażowanie się z tym, co my nazywamy policy community, czyli ludzie od staffersów w kongresie, reprezentanci, senatorowie, think tanki, zwłaszcza te, które mają przełożenie jednak na relacje z administracją. I tutaj zorganizowanie właśnie tego korytarza północno-wschodniego wydaje mi się będzie kluczowe dla przyszłości sojuszu. Status quo, powielanie tych argumentów, że z jednej strony nic się nie zmieniło w systemie transatlantyckim, prawda? Powtarzanie, że NATO, że sojusz, że artykuł 5, to nie odpowiada rzeczywistości, bo zmiany zachodzą. To znaczy całe relacje transatlantyckie znajdują się w stanie bardzo mocnego takiego flaksu. Natomiast zaklinanie rzeczywistości również w stylu Europa stworzy pewną autonomię strategiczną, stworzy właśnie zdolności wojskowe. Jeżeli nawet do tego ma dojść, to jest to pomysł, który zajmie przynajmniej dekadę, jeśli dłużej. Ja uważam, że ani Europa, ani region nie mają tyle czasu. Więc ja uważam, że regionalna współpraca państw, i tutaj Polska powinna zarówno współdziałać z państwami bałtyckimi, z państwami skandynawskimi, z Finlandią, zwłaszcza, że współpraca ze Skandynawią i to, co my nazywamy High North, czyli wysoką północą, wpisuje się w priorytety administracji amerykańskiej, która jest bardzo zainteresowana tym stykiem hemisfery zachodniej z resztą świata i tą, prawda, odbudowywaniem pewnej kontroli hemisfery, zwłaszcza w relacjach z Chińczykami. I ostatnia uwaga, mnie bardzo niepokoi jedna rzecz. Nie mówię to dlatego, że ja siedzę w Waszyngtonie, bo to są wszystko suwerenne decyzje państw europejskich. Ale te owertury, jakie ja widzę w kierunku Pekinu w tej chwili ze strony Europy, w mojej ocenie tylko przyspieszą proces fragmentacji więzi transatlantyckich, dlatego że Europa wpisze się w ten model Chińczyków omijania wojny cłowej ze Stanami Zjednoczonymi i stanie się takim, że tak powiem, nagle dawnym sojusznikiem, który przechodzi w tej chwili w bliższe relacje z państwem, które jest największym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. To są Chiny. I to, tutaj wtedy dojdzie do bardzo ostrych spięć. Więc ja uważam, że ten planowany szczyt, chyba na lipiec, o ile pamiętam, próby stworzenia jakichś takich alternatywnych relacji, mówienie o Chinach jako nie wiem, jakimś twórcy pokoju, jeśli chodzi o Rosję i Ukrainę, to są wszystko w mojej ocenie bardzo problematyczne zagrania, dlatego że to, w jaki sposób to zostanie odebrane i nie tylko ze strony ludzi z kampu MAGA i z administracji Trumpa, ale w ogóle. Mówię tutaj o szeroko rozumianym zapleczu politycznym, mówię o kongresie i mówię o ludziach, którzy niekoniecznie są, czy są w Partii Demokratycznej, czy w Partii GOP, którzy niekoniecznie są skłonni do myślenia o relacjach z Europą w czysto transakcyjnych kategoriach, ale kiedy doszłoby do czegoś takiego, że Europa nagle robi ten realignment na Chiny, oni również stracą jakiekolwiek możliwości myślenia w innych kategoriach niż, że tworzy się pewien adwersarny. O tym będziemy, o tej roli Polski w regionie, o tym, jak budować bezpieczeństwo, o tym, na ile Europa może albo nie może zbudować swojego bezpieczeństwa sama. Będziemy rozmawiać 12 maja. Instytut Wolności organizuje tę konferencję. Będzie trwała ponad pół dnia. Głównym gościem, czy gospodarzem w zasadzie, będzie autor raportu Andrew Michta. Bardzo nam jest miło i
Instytut Wolności zaprasza słuchaczy Układu Otwartego. Link z pełnym programem tych dyskusji, zobaczcie Państwo, kto weźmie udział, jest pod nagraniem. A teraz my przejdźmy do tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach. No, nie sposób ominąć kwestii bezpieczeństwa Donalda Trumpa, Ukrainy. Donald Trump, administracja amerykańska zaproponowała nową wersję porozumienia pokojowego, która dla Ukraińców jest nieakceptowalna. Padła propozycja, aby Ukraina uznała Krym za terytorium rosyjskie, praktycznie, żeby oddała to. No to wywołało bardzo duże napięcia. Trump naciskał na Zełenskiego. Zełenski nie przyjął tej propozycji. Z tego powodu też nie odbył się szczyt, do którego miało dojść w Londynie w ostatnich dniach. No, Ukraińcy mówią, że to jest propozycja, to nie jest propozycja zakończenia wojny, ale to jest próba wymuszenia jej zamrożenia na warunkach Kremla. Takie opinie padają z Kijowa. Czy ty zgadzasz się z tym, że ta propozycja no właśnie w ten sposób brzmi? To znaczy, wiesz, tutaj jeszcze uważam, sytuacja jest jeszcze bardziej poważna. Ja uważam, że to jest po prostu, jak mówimy, non-starter, dlatego że politycznie nie wyobrażam sobie, żeby Zełenski mógł przyjąć tego rodzaju warunki, kiedy nie ma żadnego quid pro quo, czyli nie ma coś za coś. To jest de facto koncesja terytorium wobec Rosji, dająca Rosji właściwie w zamian za praktycznie nic, prawda? Bardzo niewiele, bo w to jeszcze wchodzi zapewnienie, że Ukraina nie będzie w sojuszu natowskim, w to wchodzi oddanie Krymu, to wchodzi przez Rosję utrzymanie terytoriów, które w tej chwili ma, a jednocześnie jakieś tam obietnice, że te terytoria, których Rosja nie ma, wiesz, nie będą w jakiś sposób kontestowane, więc dla mnie nie jest to pomysł na zawarcie pokoju czy zawarcie rozejmu, dlatego że żeby do czegoś takiego doszło, no to musi to być politycznie implementowane. To musi pozwolić politykom z jednej i z drugiej strony na po prostu przekazanie elektoratowi, zwłaszcza, że mówimy o państwie, które się wykrwawia od 3 lat, że coś jest za coś, że jednak jest tutaj i koncesja z drugiej strony. Więc no ja muszę ci powiedzieć, że tutaj w mojej ocenie jest to po prostu rzecz, która tylko i wyłącznie pogorszy dalej relacje, jeśli chodzi o Ukrainę i Stany Zjednoczone i wzmoży napięcia w relacjach Europy i Stanów Zjednoczonych. To nie jest w mojej ocenie układ, który Zełenski czy jakikolwiek prezydent Ukrainy może zaakceptować z tych oczywistych powodów. Tu już nie mówię nawet o konstytucyjnych zapisach. Co to znaczy, to jest inne pytanie, wiesz, Igor, bo dla mnie to znaczy, że w tej chwili znajdujemy się w sytuacji, w której Waszyngton może zacząć mówić, Ukraina nie chce negocjować, czyli nagle, o ile po spotkaniu w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej, kiedy Ukraińcy zagrali bardzo dobrą partię, mówiąc, że zgadzają się, chcą tego rozejmu, robimy na 30 dni, sekretarz Rubio mówił, piłka jest, prawda, na polu rosyjskim. W tej chwili ta dynamika się odwraca, to znaczy w tej chwili ja podejrzewam, że administracja będzie mówić, że to Ukraińcy są tymi obstynatami, którzy nie chcą się dogadać. Ja coraz bardziej jestem przekonany, że Ukraina znajduje się tak naprawdę na drugim planie, jeśli chodzi o tę rozgrywkę, która się odbywa. Jej przyszłość i przyszłość tego dealu będzie zależeć w dużym stopniu, do jakiego poziomu uda się reset amerykański z Rosją, a do jakiego poziomu on po prostu się rozpadnie. Dlatego, że też widać niecierpliwość w Waszyngtonie, jeśli chodzi o Rosjan. Były inne oczekiwania ze strony administracji, w mojej ocenie, co do tego, jak szybko można to uzgodnić i do jakiego stopnia Rosjanie będą jednak próbowali grać na tych warunkach, które sugeruje strona amerykańska. Z tego, co wiesz, to londyńskie spotkanie tak naprawdę jest niespotkaniem w tej chwili. Podejrzewam, że będzie znów więcej tego shuttle, wiesz, Witkow prawdopodobnie poleci z powrotem na rozmowy dalsze.
No ale to jest wtedy w tej chwili rozmowa tylko z jedną stroną. Więc ja uważam, że to ani nie obiecuje jakiegokolwiek rozwiązania, natomiast niestety będzie pogorszenie się w relacjach między Kijowem a Waszyngtonem. Zełenski, mimo to, wiesz, jego można krytykować, jego można podziwiać, jego można się zgadzać, nie zgadzać. Ja sobie nie wyobrażam, żebyś mógł nagle oddać 20% terytorium własnego kraju. I to za darmo. I właściwie dostać za to gwarancje bezpieczeństwa, które mają się opierać na europejskim jakimś kontyngencie, jakichś europejskich gwarancjach. Więc to jest w mojej ocenie taka próba właściwie, nie wiem, czy osiągnięcia zakończenia tej wojny, ale na warunkach, które absolutnie by zniszczyły Ukrainę, jeżeli chodzi o jej przyszłość i możliwość funkcjonowania. I teraz największe pytanie będzie, w jaki sposób Zełenski będzie negocjował idąc do przodu. Mówię, tutaj nie negocjował z Rosją, bo Rosjanie nie są zainteresowani żadnymi negocjacjami z Ukrainą. Jak będzie negocjował z Waszyngtonem? Czy jest w stanie jednak tutaj stworzyć innego rodzaju dynamikę, czy właściwie nadal gramy na Rosję? Ja uważam, że jeżeli Putin przesili w tej grze, to znaczy nie zrozumie pewnych limitów, mówię tutaj o tym, w jaki sposób administracja amerykańska w pewnym momencie dojdzie do wniosku, że jednak ten reset nie jest naprawdę możliwy, bo Rosjanie mają swoje trwałe cele. Natomiast, wiesz, dla mnie najbardziej niepokojącym tym wszystkim jest to, że my tak naprawdę nie tylko rozmawiamy z Rosją, bo za Rosją stoją Chiny w tej chwili. Dlatego, że Chiny nie chcą pokonania Rosji, a jednocześnie nie chcą dealu, które pozwoliłyby Stanom Zjednoczonym na jakiś taki oddech, jeśli chodzi o sytuację w Europie. Więc my naprawdę, wiesz, te negocjacje za każdym razem, im mniej one są efektywne, im bardziej padają na twarz, tym bardziej rośnie relatywna pozycja Chin. Chiny są dla mnie w tej chwili siedzące, jak to się mówi, w takim kocim siedzeniu, prawda? Do nich się uśmiecha Europa, do nich się uśmiechają, prawda, niektórzy przywódcy europejscy. Z drugiej strony Chiny są decydujące, jeśli chodzi o wsparcie ekonomiczne i militarne Rosji. Chiny mają wpływ na to, w jaki sposób w tym działa Północna Korea, do jakiego stopnia, wiesz, Iran tutaj będzie to rozgrywał. Także my patrzymy na tych pryncypałów ze sobą się zmagających. Ja uważam, że Chińczycy, i tu przypomnę Wang Yi z ostatniej konferencji monachińskiej, naprawdę pełni samozadowolenia, patrząc na to wszystko. Z czego twoim zdaniem wynika taka strategia negocjacyjna Donalda Trumpa? Czy to w ogóle tam jest jakaś strategia? Czy to nie jest tak, że to jest jeden wielki chaos i jednego dnia wpada mu do głowy, a to przyciśnijmy ten guzik, a to przyciśnijmy ten guzik, licząc, że któryś guzik w końcu zadziała, no bo gdyby tak literalnie brać to, co Donald Trump mówi, prawda, no to on co drugi dzień, jednego dnia oskarża Zełenskiego, znaczy częściej, 3 razy w tygodniu oskarża Zełenskiego, raz w tygodniu mówi, że jednak Putin zrobił coś złego, że jednak nie po tym ataku na Kijów środowym powiedział, no, że to jednak mu to nie jest dobre, prawda? No, to, kiedy czyta się to z Europy, z tego miejsca, to naprawdę wygląda to słabo i no, wiesz, często rozmawiamy o tym, jak ważne są relacje polsko-amerykańskie. Nie mamy obaj co do tego wątpliwości, ale ty się czasem dziwisz, dlaczego tu jest tyle krytyki wobec Trumpa ze strony ludzi, którzy rozumieją wagę relacji polsko-amerykańskich, ale rzeczywiście jest tak, no, że tu coraz więcej ludzi ma wątpliwości co do tego i co do intencji obecnej administracji, co do jej kompetencji, bo jak patrzysz na takich ludzi jak Steve Witkoff, to naprawdę można mieć wiele wątpliwości. Z czego twoim zdaniem to wynika taka, a nie inna polityka Trumpa wobec Ukrainy? Wiesz, historycznie prezydenci nigdy nie działają sami. Oni są tymi chief executives, prawda, w całej tej sprawie. Ale jeżeli spojrzysz na to, jak funkcjonowały poprzednie administracje, tak naprawdę najlepsze decyzje są wypadkową tego, w jaki sposób pryncypałowie w tej administracji są w stanie radzić prezydentowi, w jaki sposób są w stanie dawać mu alternatywy. Prezydent ustawia agendę, natomiast ich zadaniem jest dać naprawdę profesjonalne opcje
z których wtedy prezydent może wybierać. Rozmawiałem jakieś 6 miesięcy temu z jednym z poprzednich doradców bezpieczeństwa narodowego w jednej z administracji, który powiedział mi coś bardzo mądrego w mojej ocenie, że dla niego najważniejsze było to, że jeżeli prezydent chciał osiągnąć jakiś, prawda, rezultat, to on zawsze upewniał się, żeby te priorytety prezydenta były jedną z tych opcji, a na dodatek, żeby mu dać 2 czy 3 inne opcje dookoła tego. I nawet jeżeli on uważał, że opcja prezydenta mogła nie być koniecznie najlepsza, to oczywiście to była prerogatywa prezydenta. A z drugiej strony, jeżeli chcesz mieć wpływ na te decyzje, to musisz w sposób racjonalny przedstawiać alternatywy. Dla mnie to, co się dzieje w tej chwili, ma te elementy pewnego chaosu, jeśli chodzi o proces, dlatego że ja nie widzę takiego bardzo jasnego ustawiania alternatyw politycznych i wypracowywania do końca, jakie są konsekwencje takich czy innych decyzji. Więc jest pewien element improwizacji na pewno. Poza tym jest bardzo duży poziom ideologizacji, jak ja to nazywam, amerykańskiej polityki w tej chwili. My jesteśmy w środku tej rewolucji, wiesz, MAGA, która w tej chwili rozbija istniejące struktury, takie, wiesz, zastałe struktury wewnątrz administracji, czasami robiąc dobre rzeczy, czasami niszcząc rzeczy, które funkcjonowały przecież nieźle. Ale to jest kwestia tego właśnie takiego ideologicznego elementu w tym wszystkim. I ja podejrzewam, że jeżeli pytasz o większą strategię, pytanie jest, co ma wypełnić ten slogan, czyli Make America Great Again, jaki ma być end state tego wszystkiego. To jest dla mnie najważniejsze pytanie, które ja widzę. Wracam do czego? Ja uważam, że do pewnego stopnia to zamieszanie, które widzisz, wypływa z 2 rzeczy. Wrócę do stosunków transatlantyckich, piszę coś na ten temat w tej chwili, bo mnie to bardzo martwi. To znaczy jeden element w tych coraz cięższych relacjach transatlantyckich to jest element ideologiczny. Dlatego, że baza polityczna ruchu MAGA i tego, gdzie jest europejski establishment w Unii Europejskiej, w sposób polityczny są po prostu na innych planetach. Establishment europejski nadal jest tym liberalno-lewicowym establishmentem. Mówię głównie o przywódcach największych państw czy przywódcach w Unii Europejskiej. W Stanach Zjednoczonych ten język, który funkcjonował, tego neoliberalizmu ekonomicznego i pewnych takich utartych już dróg mówienia w kategoriach właśnie takich liberalnych, to jest w tej chwili kwestionowane, zmieniane. To już nie jest język obecnej administracji, to nie jest język tych wartości. W związku z tym mamy pewien rozziew ideologiczny. To jest pierwsza bardzo poważna sprawa. My ciągle mówimy o tym, że Donald Trump powiedział to czy tamto w sposób mniejszy, bardziej brutalny, że to wywołuje pewien szok. Natomiast z drugiej strony, jak to się mówi, trzeba 2 do tanga, prawda? Czyli to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jest dla elit europejskich nie tylko, że niezrozumiałe w dużym stopniu, ale po prostu nie do przyjęcia, dlatego że ich system wartości jest tak radykalnie inny. Czy to się zmieni? Nie wiem. Widzisz duże ruchy populistyczne w Europie, które też mogą doprowadzić do jakichś przewartościowań. Nie wiem, czy tak będzie. Zobaczymy za kilka lat w następnych cyklach elektoralnych. Natomiast do czego zmierzam? Jest coraz trudniej mieć ten dialog poprzez ocean, dlatego że jednak my się musimy zgadzać co do pewnych podstawowych założeń. Ja ciągle wracam do tego przemówienia J.D. Vance'a w Monachium, że to był szok systemowy nie tylko dlatego, że to można się zgodzić, że no wiesz, przyjeżdżasz jako gość i mówisz gospodarzom, co jest z nimi źle, że tak powiem. No to jest to jednak pewnego rodzaju faux pas, prawda? Ale z drugiej strony tak naprawdę J.D. Vance mówił o tym, co się dzieje wewnątrz Stanów Zjednoczonych, projektując to na kontekst europejski, dlatego że my w tej chwili przechodzimy przez transformację polityczną, to co się dzieje w systemach edukacyjnych, wiesz, cała kwestia tego, w jaki sposób mają funkcjonować Stany Zjednoczone jako polity. I to jest coraz mniej, w mojej ocenie, łączące się z tym, gdzie jest mainstream establishment europejski. Także ja słyszę powtarzanie pewnych rzeczy i tutaj, i tam, i one są tak jak 2 statki, wiesz, które się mijają obok siebie. I w związku z tym trudno jest wynegocjować coś, co byłoby wspólne.
Dodam jeszcze jedną rzecz. Ja widzę od 3 miesięcy, ja czekam na tę strategię i bezpieczeństwa narodowego i obronną. Obronna najpewniej będzie zaklasyfikowana, ale bezpieczeństwa będzie opublikowana. Czekam na to, żeby się zorientować, czy jest strategia, czy tylko to jest zespół deal-making, taki, wiesz, robienie dealów, żeby rozwiązać poszczególne elementy. Transakcyjność zawsze jest elementem polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. Wiesz, to udawanie, że przecież jak tak można, przecież nasze wartości, no bez przesady, zarówno Europejczycy, czy tu mówię o Niemcach, czy o Francji, czy o Polsce, czy Stany Zjednoczone, wiesz, robienie różnego rodzaju dealów, no to jest tak stare jak mleko matki, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, prawda? Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. Ale z drugiej strony ta nieumiejętność komunikowania się w mojej ocenie ma podłoże ideologiczne i w związku z tym ja widzę coraz mniej rozumienia Stanów Zjednoczonych ze strony europejskiej i Europy ze strony tych nowych elit politycznych w Stanach Zjednoczonych. Wiesz, i to dopiero wtedy zauważasz. Ja byłem niedawno na takiej telefonicznej, takiej wideokonferencji z jednym z think tanków, który jest dosyć blisko administracji Trumpa. I wiesz, i dopiero wtedy, kiedy słyszysz rozmowę wewnątrz ludzi, którzy są wewnątrz tej rewolucji, a potem porównasz to z tym, co się dzieje na zewnątrz, zaczynasz rozumieć, jak daleki jest ten rozdział ideologiczny. To co oni mówią tam wewnątrz? Co takiego tam usłyszałeś na tej konferencji think tanku zbliżonego do Przede wszystkim to jest nadal rozmowa na temat globalizacji, wiesz, to znaczy w Stanach jest konsensus, mamy bardzo dziwną sytuację, mamy sytuację taką, że i New York Times, która jest bardzo liberalną gazetą, i Wall Street Journal, który jest tym mainstay konserwatywnych gazet, na przykład, dam ci przykład, są przeciwko wojnie taryfowej, prawda? Dlatego, że czy jesteś konserwatystą, czy jesteś liberałem, a to jednak wolny handel zawsze był uważany jako ten podstawowy element budowania prosperity. To jest konsensus, który istniał przez ostatnie pół wieku tak naprawdę, a już na pewno po zakończeniu zimnej wojny. Natomiast jeżeli rozmawiasz z ludźmi, którzy są bardzo blisko do tego jądra tego ruchu MAGA, no to wtedy słyszysz argument, że tak naprawdę to nie jest lewica i prawica zgadzająca się co do wolnego handlu, tylko to są ludzie, którym się powiodło, którzy zarobili ogromne pieniądze, będąc beneficjentami tego wolnego handlu i offshoringu i przenoszenia produkcji do Chin. Natomiast ci ludzie, którzy się z tym absolutnie nie zgadzają, dla których to nie jest ważne, czy to jest lewica, czy prawica, czy to jest New York Times, czy Wall Street Journal, to są ludzie, którzy przegrali. Ale tego elementu nie słyszysz w tych rozmowach. Tak samo jak w Europie, bardzo niewiele słyszysz na temat tego, jak naprawdę reagują rolnicy europejscy na deal z Mercosurem na przykład. No widzisz tam jakieś demonstracje, ale ci ludzie są dymisjonowani od razu jako populiści, prawda? Oni nie są włączani w ten mainstream conversation. Więc to jest dla mnie bardzo ważne. Ja uważam, że ta ideologiczna niechęć z jednej i z drugiej strony, ale dla Europy, zwłaszcza dla elit europejskich, wiesz, ludzie, którzy są populistami, którzy są w ruchu MAGA, są traktowani niemal jak jacyś tacy, wiesz, chłopi, nie wiem, którzy tam weszli nagle na salony, którzy nie bardzo wiedzą, co się dzieje. I ja uważam, że jest ogromnym błędem niewysłuchiwanie, czym jest ten ruch, a z drugiej strony nie docenia się w mojej ocenie tego, jak dużo można zniszczyć ze strony relacji transatlantyckich, jeżeli ten system się będzie rozkładał w taki sposób, jak się rozkłada. No, mamy szczyt w Hadze, prawda, który będzie w mojej ocenie kluczowym, będzie o wiele ważniejszym od tego, co się stało w Wilnie i co się stało w Waszyngtonie. Dlatego, że wtedy to będzie takie sprawdzam. Mówisz o szczycie Paktu Północnoatlantyckiego, szczycie NATO. Tak, to będzie sprawdzam, dlatego, że wtedy się zorientujemy, czy Markowi Rutte się udało jednak zbudować ten most. Czy tacy naprawdę z dużym szacunkiem politycy jak prezydent Finlandii, prawda, Alex Stubb, którzy robią co tylko można, żeby jednak te nici łączące nas przez Atlantyk utrzymywać. Czy też zwyciężą ci, którzy deklarują, tak jak pamiętam, Merz zaraz po tej przemowie Vance'a, we have to be independent. Prawda? Musimy być niezależni, prawda? Strategiczna autonomia. Francuzi natychmiast na to skoczyli. I jeżeli te szwy będą pękać, to przegrywamy z obydwu stron Atlantyku. A Polska, która potrzebuje Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Nie mówię to dlatego, że siedzę w Waszyngtonie.
Popatrz po prostu na to, kto może dać gwarancję bezpieczeństwa Polski. Tym państwem oczywiście jest Polska. Ta Polska musi robić wszystko, co może, żeby budować siły zbrojne. Ale na tym poziomie makro, jeżeli chodzi o broń nuklearną, jeśli chodzi o enablers, jeśli chodzi o satelity, wiesz, no, Stany Zjednoczone nie są w tej chwili do zastąpienia w Europie bez względu na to, co opowiadają Francuzi, co opowiadają Niemcy. Dlatego ja też myślę, że no, Polska mogłaby, czy może tu odegrać rolę takiego mostu między Europą a Stanami Zjednoczonymi, co jest trudne ze względów ideologicznych i politycznych dla obecnej ekipy rządowej w Polsce, ale moim zdaniem na rzecz tego trzeba działać i my też planujemy pewne działania, o których wkrótce Państwu opowiemy. Myślę, że problem też polega na tym, że jak mówisz, są te olbrzymie różnice ideologiczne, ale też po obu stronach tak naprawdę nie ma spójnego programu przywódczego. Tak? W Stanach Donald Trump zaproponował wiele rewolucyjnych zmian, ale oczywiście nie wiemy, co będzie na końcu, ale na razie to, co my widzimy, to widać widzimy chaos. Nie? I ten również chaos wewnątrz amerykańskiej administracji. Chciałem się nam, żebyśmy teraz chwilę o tym porozmawiali, bo z jednej strony to, co proponuje Trump, to jest odpowiedź na oczekiwania ludzi, tak? Jak mówił Elon Musk o tej, że trzeba to piłą tarczową wszystko rozwalać, co tutaj taki magazyn The Conversation pokazał, to się spotyka, to jest odpowiedź na realną odczucia ludzi, na realne potrzeby, tak? Ten system nie działał dobrze, ale też, co słyszę coraz częściej z Ameryki, na razie w wielu miejscach z tej rewolucji w administracji, na razie to, co widać, to widać bardzo dużo chaosu. I tu jest kilka elementów, które pojawiają się w ostatnim czasie. Departament Obrony, Pete Hegseth, ma coraz więcej problemów, coraz więcej zamieszania jest wokół niego. Marco Rubio zapowiada wprowadzenie reform w Departamencie Stanu. No tu jeszcze jesteśmy przed tym, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Elon Musk zapowiada, że ma się wycofać ze swojego projektu Dodge i ma wrócić do biznesu. Te zmiany, które on wprowadził też, zobaczymy, jaki będzie tego efekt, ale na razie, tak powtórzę, słychać i widać dużo chaosu, kiedy się patrzy z Europy, a jak to jest, kiedy się patrzy z tego miejsca, gdzie ty siedzisz w centrum Waszyngtonu? Znaczy ja się czuję niekomfortowo z jednego powodu, muszę ci powiedzieć, dlatego że ja uważam, że w tej chwili przy tej próbie rozruszenia tego starego systemu my zbyt polegamy na władzy egzekutywnej. Kongres w mojej ocenie za bardzo siedzi, w background w tej chwili. Szereg decyzji, które prezydent podejmuje, tutaj powinien kongres odgrywać w mojej ocenie dużą rolę, jeśli chodzi o regulację handlu na przykład, tego rodzaju sprawy. Z drugiej strony ja żyję z tą biurokracją rządową. Po tym, jak zakończyłem pracę dla Departamentu Obrony, przeszedłem przez ten cały proces, prawda, i muszę ci powiedzieć, że jest to proces niezwykle nieefektywny, to wszystko nie działa. Jest za dużo ludzi, którzy są zatrudniani na tego rodzaju posadach, którzy naprawdę są bardzo nieefektywni, ale z drugiej strony, rząd to nie jest korporacja, jednak tutaj trzeba stypulować, że pewnego rodzaju koszty, że tak powiem, jeżeli chodzi o efficiency, będą tam zawsze. Z tym, że to w Stanach przerosło. Ja niedawno byłem w Office of Personnel Management załatwiać jedną sprawę. I to jest, jak wchodzenie do takiej kafkowskiej książki niemalże, z ogromnym budynkiem, w którym człowiek naprawdę ginie i właściwie bardzo niewiele da się zrobić. Więc tutaj pod tym względem ja uważam, że odchudzanie administracji, zwiększanie efektywności jak najbardziej. To, co mnie niepokoi, że jednocześnie... Ale na razie mówisz, że to działa jeszcze gorzej niż działało. No więc dlatego, że bardzo wielu ludzi, to jest ten szok systemowy. Wielu ludzi zostało albo wysłanie tak zwane furlough, albo zwolnieni po prostu. To jest eliminacja całych organizacji i agent. Niektórych to ja aż
się zastanawiam, jak jest racjonalne tego wszystkiego. No zamknięcie Wilson Center na przykład. To jest pomnik dla Woodrow Wilsona, który znajduje się w budynku Reagana. No nie może być bardziej bipartisan. I nie tylko dlatego o tym mówię, że tam byłem kilkakrotnie senior scholar i tam pisałem książkę jedną, później już na artykuły, wiesz, i byłem częścią tej społeczności. Ale to są naprawdę centra badawcze fundowane, które były fundowane przez rząd, które no, czasami miały głupawe projekty, ale robiły również bardzo dużo dobrych spraw. Odcinanie wsparcia na przykład uniwersytetom, jeśli chodzi o granty badawcze. W tej chwili jest bardzo duża walka między Harvardem a administracją. Na przykład Harvard odmawia przyjęcia tych guidelines, jeśli chodzi o eliminację lewicowych, takich bardzo, wiesz, woke elementów w swoim programie, czy też jeśli chodzi o praktyki zatrudniania fakultetu, to chodzi o stworzenie tej większej, prawdziwej różnorodności. No i rzeczywiście większość uczelni amerykańskich pojechało mocno w kierunku właśnie tych postmodernistycznych ideologii, no ale z drugiej strony jest pryncypium niezależności uczelni, w związku z tym Harvard twardo się postawił, stracił 2,4 chyba już biliona dolarów w tej chwili z grantów, jeszcze raz im dołożyli dodatkowy bilion. Problem jest taki, że wiesz, to jest jedna sprawa, jak kiedyś tam filmuje jakieś antropologie, prawda, kulturowe, czy gender studies, czy takie rzeczy, a z drugiej strony, kiedy to zaczyna zabierać pieniądze badaniom nad medycyną, biologią, wiesz, digitalną technologią i tak dalej, czyli nasze uniwersytety, które zawsze były tymi perłami w koronie, jeśli chodzi o amerykańską technologię, też to czują. Więc tak jak powiedziałeś na początku, jest dużo chaosu. Ja uważam, że to, co mówisz o Musku, ja zawsze byłem niezbyt komfortowo z tym, powiem ci zupełnie otwarcie, dlatego że uważam, że ktokolwiek pracuje dla rządu, powinien być z niewielkimi wyjątkami, no bo prezydent sobie może wybrać doradcę, prawda, i jego zespół. Ale w tak kluczowych pozycjach, jak tworzenie nowej agencji, ten DOŚ to jest tak naprawdę stworzenie nowej biurokracji, która miała wyczyścić biurokrację, no tutaj kongres powinien mieć advice and consent. Wiesz, to powinno nie być na tej zasadzie, że jesteś moim przyjacielem, ja cię zapraszam do siebie do biura i teraz robimy te rzeczy. Ja sądzę, że Musk wychodzi z tego powoli, dlatego że on zaczyna czuć, że tego zaczyna mocno bić po kieszeni, mimo tego, że to jest bardzo bogaty człowiek. No na pewno wierzy o tym, że są różnego rodzaju napaści na dealerów Tesli, tam, prawda, samochody są podpalane, albo tam jakieś swastyki się na nich maluje, albo jakieś takie historie. Co sprzedaż spadła bardzo mocno i też w Europie. To jest komedia, bo Musk był, no raczej farsa. Musk był przecież takim ukochanym społeczności lewicowej, no wprowadził elektryczne samochody, no i nagle stał się faszystą, bo się dogadał, prawda, z Trumpem i tak dalej. Ale to już takie są smaki amerykańskiej polityki wewnętrznej. Słuchaj, ja uważam, że Stany Zjednoczone po tym wszystkim takim szoku dla systemu potrzebują teraz kroków wstecz, jakiegoś poważnego ocenienia tego. No dobrze, rozbiliśmy budynek, co mamy zbudować na jego miejsce, bo jeżeli tylko zostaną gruzy, niektóre rzeczywiście agencje, muszę ci powiedzieć, good riddance. Ja nie miałem żadnych problemów z tym przerostem biurokratycznym. Czy na uniwersytetach, kiedy masz administratorów więcej niż fakultetów na niektórych tych, no to są absurdy takie, które tu widzieliśmy. Natomiast, ale Office of Net Assessment, który rozwijał ten człowiek, Pete Hegseth, a ma jakichś takich głośnych strzałów w ostatnim czasie wiele i to takich, które no, trudno uwierzyć, że to nie trzeba być wybitnym urzędnikiem Mówisz państwowym. o tym drugim sygnale, tak? Mówisz o tej drugiej. Mówię o sygnale pierwszym, gdzie wpuścił, gdzie na sygnale ataki wojska amerykańskiego sobie omawiali. Potem była druga historia. Potem wprowadza swoją żonę, tam jeszcze kogoś na jakieś tajne posiedzenia. Żonę i brata. No to kurczę, to nie trzeba być jakiś... przypadek, kiedy Elon Musk domagał się, żeby mu pokazano najtajniejsze plany wojny z Chinami. No więc pomyśl, co to znaczy. On ma fabrykę w Chinach, a chce zobaczyć, prawda, plany, więc prezydent to storpedował, to więc to zamknął. Ale pokazuje w ogóle, jak mówiliśmy o tym nieszczęsnym, z naszego punktu Steve Witkowie, który jeździ, prawda, do Moskwy regularnie i zachwyca się tym, że dostał ładny obraz, portret Trumpa, no daje się nabierać na takie tanie chwyty. Wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych, plus jeszcze, co oczywiście nie jest poważne, ale zabawne wyłącznie, ale też daje jeszcze jakiś obraz tego wszystkiego. To było spotkanie Steve'a Witkowa w
Pałacu Elizejskim, jednej z pereł architektury światowej i europejskiej. I on mówi na tym spotkaniu, w tym momencie, który jest na zdjęciu, że no tu jest ten tak dobrze zaprojektowany jak Mar-a-Lago, siedziba Donalda Trumpa, no, która jest troszkę inaczej zaprojektowana. To już jest mało istotny smaczek, ale jak to wszystko się bierze do kupy, to słabo to wygląda. Igor, pamiętaj jednej rzeczy. Pierwsza administracja, ja nie tłumaczę tego, dlatego że brak profesjonalizmu jest po prostu brakiem profesjonalizmu, prawda? Ale pamiętaj, że pierwsza administracja Trumpa była wypełniona ludźmi, których uważaliśmy za kwintesencjalnie profesjonalnych. Doświadczenie Donalda Trumpa w mojej ocenie z tej pierwszej administracji było takie, że oni go próbowali ograniczyć, wtłoczyć we własne ramy i pokierować tam, gdzie oni chcieli, żeby on poszedł. W związku z tym w tej chwili masz zupełnie coś innego, to znaczy masz wybranych ludzi głównie z punktu widzenia lojalności do prezydenta i jego programu. I tutaj w takim razie ta kategoria właśnie tej lojalności, no przecież, tak już mówiąc zupełnie bezpośrednio, o tych wpadkach sekretarza obrony, no nie podejrzewam, żeby się jakiś tradycyjny sekretarz obrony, prawda, osiedział w tym wszystkim. No bo to są dobra, a Hexet poleci? Mówiąc brutalnie, zostanie zwolniony? Nie wiem. Tego nikt nie wie, to wie tylko prezydent Trump. Natomiast ja uważam, że jeżeli dojdzie do tego, to będzie to już ekstremalne dla Donalda Trumpa, dlatego że wiesz, pierwsza głowa, która idzie pod topór, to przeciwnicy poczują krew. Więc pamiętaj, że opozycja w momencie, kiedy nagle pierwszy pryncypał wylatuje, zaczyna się zupełnie inne podejście i zamiast mówić, prawda, zadziałał tak, jak powinien był zadziałać, to nagle kogo następnego dostaniemy. No to są takie wewnętrzne zabawy w Waszyngtonie, które podejrzewam nie są tak dużo różne od tego, co byś widział w Warszawie. Że jeżeli w biurokracji zaczynają ludzie nagle wypadać z obiegu i z faworytu, prawda, pryncypała, czy to jest premier, czy to jest prezydent, czy to jest premier w Warszawie, no to zaczyna się loteria, kto poleci następny, kto wejdzie na jego miejsce, wiesz. I jednocześnie może to być odbierane przez Biały Dom jako pewnego rodzaju sygnał jednak słabości wobec tej presji, a ja podejrzewam, że Donald Trump jest uparty, żeby do tego nie dopuścić, więc nie wiem. Natomiast, wiesz, pewnego rodzaju decyzje, które ja widzę, Shoshana Chatfield, która była wiceadmirał, która była milrepem amerykańskim przy NATO, no ona została zwolniona. Franchetti, która była Chief of Naval Operations, admirał 4-gwiazdkowy, została zwolniona. Więc jest też również taka wymiana kadr, że tak powiem. Wiesz. Dzisiaj rano widziałem, jakiś komendant fortu też został wyrzucony z różnych tam powodów. Więc odbywa się przemodelowanie nie tylko tego, w jaki sposób działają agencje, ale również personalne są przesunięcia. W czasie swojego testymoniału Pete Hegseth mówił, że mieliśmy tylko 8 czy 9 4-gwiazdkowych generałów w czasie II wojny światowej, a teraz mamy ponad 40 paru, prawie 50, wiesz, tego rodzaju rzeczy. Więc to odchudzanie może również zaczynać uderzać w mundury na najwyższym poziomie oficerów flagowych. A więc mamy takie otwieranie się wojny na szeregu frontów, jeśli chodzi o administrację, żeby pchać tę rewolucję do przodu. Natomiast to, co jest ciekawe, na przykład taryfy i deglobalizacja. 75 chyba czy 4% Amerykanów, był teraz taki polling zrobiony, są jak najbardziej za tym, żeby przemysł powrócił do Stanów Zjednoczonych, żeby manufaktura powróciła do Stanów Zjednoczonych. Ale co jest ciekawe, że tylko 5 czy 8% z tych samych ankietowanych mówi, że chcieliby mieć tego rodzaju pracę. Czyli wiesz, to też będzie bardzo ciekawe zmiany. Natomiast jest poczucie, i tu się podejrzewam, nawet ta opozycja liberalna zgodzi i konserwatywna też, dlatego że pamiętaj jednej rzeczy, ludzie mówią o ruchu MAGA jako takim, wiesz, czymś prawicowym. To jest tak naprawdę ruch bardzo rewolucyjny. To jest populizm taki trochę jacksoński w samym środku tego ruchu. Więc jest to zrozumienie, że myśmy poszli za daleko, deindustrializując państwo. Tak anegdotycznie, ty przyjeżdżasz często do Waszyngtonu. Jeżeli spojrzysz na ulicę na przykład i zobaczysz, jakie jeżdżą samochody,
no to właściwie już prawie nie ma amerykańskich sedanów. Jeżdżą traki SUVs, prawda, takie duże. Natomiast reszta to są albo BMW, albo Hyundai, albo Kia, albo wiesz, Tesla, albo tego rodzaju sprawy. No Tesla jest korporacją amerykańską, ale ja odstawiam elektryki na bok. Więc jest to jednak poczucie tego, że myśmy poszli w kierunku usług za daleko i że musimy odbudować podstawowe elementy produkcji lekarstw, produkcji stali. Bardzo dużo widzisz teraz w telewizorach komercjałów, gdzie widzisz robotników ze związków zawodowych, prawda, z amerykańskich hut, steelworkers, którzy mówią, no nareszcie, prawda, z powrotem będziemy robić. Mówi się dużo o odbudowywaniu zdolności budowania stoczni, jeżeli chodzi o wydolności amerykańskiego przemysłu. Więc tutaj ja uważam, że Trump może polegać na bardzo szerokim wsparciu ludzi, którzy potracili swoje dochody. I właśnie dlatego mówię, że kiedy New York Times i Wall Street Journal się zgadzają, że taryfy są do niczego, to zupełnie inaczej brzmi to w tej rozmowie, prawda, w której uczestniczyłem, gdzie jest ten core MAGA. Czy core MAGA dalej to wspiera? Ale czy w ogóle narasta jakieś takie niezadowolenie, czy to, o czym my rozmawiamy, ten chaos w administracji, no z jednej strony zwolnienia, których pewnie generalnie ludzie się zgadzają, ale rozwiązywanie instytucji, które ewidentnie dobrze funkcjonowały i które były bardzo pożyteczne. Brak rezultatów, jeśli chodzi o pokój na Ukrainie, tak? To miało być w 24 godziny, w to nikt nie wierzył. No, ale... Nikogo nie obchodzi wśród obywateli, poza ludźmi takimi jak ty i ja, czy prawda, ci politicos, prawda, czy jest pokój na Ukrainie, czy go nie ma. Tak, ale interesuje ich to, jak funkcjonują instytucje. Jak sam mówiłeś, poszedłeś do jednej, ona działała gorzej niż działała. Tak, ale zależy jakie. Dlatego, że jeżeli USAID jest zamknięta, to przeciętnego Amerykanina tak naprawdę nie obchodzi. Nawet prawdopodobnie powie, dlaczego oni wydają moje podatki na elektryczne samochody w Wietnamie, czy nawet na dobre, wiesz, programy jak szczepienia i walka z malarią i tak dalej. To naprawdę nie będzie tak dźwięczeć, jeżeli nagle by się okazało, że mój Social Security check do mnie nie doszedł na czas. A to wtedy mamy już zupełnie inną rozmowę. No ale rozumiem, że właśnie te instytucje też działają, są sygnały, że działają gorzej. Są sygnały, ale Igor, nadal zarówno administracja Trumpa, jak i każda administracja poprzednia nie ma odwagi tego, żeby się wziąć za to, co my nazywamy entitlements. Prawda jest taka, że budżet i w ogóle deficyt amerykański, zadłużenie amerykańskie, już nie mówię, deficyt handlowy to jest oddzielna sprawa, ale zadłużenie amerykańskie, 37 trylionów w tej chwili, to sobie nawet wyobrazić nie można. Tego się nie da zmienić przed wejściem, jeżeli się nie dotknie właśnie Social Security, Social Entitlement, Social Spending. A to jest czymś, co jest niemalże nie do dotknięcia politycznie. To jest, wiesz, to jest jak mówimy death wish, prawda? Jeżeli chcesz umrzeć politycznie, to dotknij tego, dlatego że wtedy starsza osoba, która jest już retirement, nie dostaje czeku, nie dostaje, wiesz, czy dostaje zredukowane paymenty, a inflacja rośnie, więc wiesz, to są wtedy rzeczy, które wykończą każdą administrację. Więc ja sądzę, że tego żadna administracja w Stanach Zjednoczonych przez najbliższe lata nie będzie robić. Więc oni szukają w tej chwili uzyskania redukcji tego długu i dochodów przez sprowadzenie z powrotem manufaktury do Stanów Zjednoczonych, no i taryfy, które nakładają, ale te taryfy same w sobie też tego nie załatwią. Więc najważniejsze będzie, co się stanie z Chinami. Jak widziałeś, jest pewne zawahanie się, dlatego że rynki upadły na twarz i szereg bardzo dużych dystrybutorów, to znaczy czytałem właśnie dzisiaj rano, że prezydent miał spotkanie z szefami z Target, Walmart, wiesz, tych największych dystrybutorów, głównie dystrybuujących produkcję, która jest spoza Stanów Zjednoczonych. No i on tam w tej chwili mówi o tym, że przynajmniej słyszy się takie plotki, że jest próba w jakiś sposób zmniejszenia tych taryf wobec Chin. No ale to byłoby oczywiście elementem słabości, natomiast Chińczycy idą zupełnie twardo, prawda, że oni to przetrzymają, przygotowują na to społeczeństwo. I tu wracamy do Europy. Jeżeli Europa stanie się tym wentylem dla Chin, jeśli chodzi o sprzedaż tanich produktów, no to wtedy będzie miało to bardzo duży wpływ na relacje między Waszyngtonem, Brukselą, Berlinem, Paryżem i Warszawą, dlatego że jest to bezpośrednie już podcinanie polityki administracji amerykańskiej. No a nie jest wykluczone, że tak w tym kierunku to będzie się działo. Już na koniec, żeby zamknąć wątek amerykański, bo jeszcze chciałem na chwilę porozmawiać na koniec o Niemczech, ale
W jakim kierunku twoim zdaniem mogą pójść negocjacje ze strony Donalda Trumpa, jeśli chodzi o sprawę dla nas ważną, czyli wojnę ukraińską? Ja uważam, że w tej chwili jest pad. Ja uważam, że ten pad był od samego początku tak naprawdę, dlatego że administracja przeceniała możliwości przyciśnięcia Ukraińców. Nie dlatego, że Ukraińcy naprawdę mają dojście do środków prowadzenia walki bez wsparcia Stanów Zjednoczonych. Nam Europejczycy mogą im trochę pomóc, ale krytyczne elementy, czy wywiadowcze, czy naprowadzania, czy w ogóle zaplecza logistycznego, no to jest nadal ze strony amerykańskiej. Ukraińcy sami dużo robią, jak wiesz, produkują drony, budują nowe innowacyjne systemy, tam się wchodzą w lasery, próbują robić. To jest bardzo wykształcony kraj, który ma historię budowania systemów wojskowych jeszcze z czasów sowieckich. Chińczycy, jak wiesz, szli do Ukraińców po pewne elementy technologii, dlatego że że Chińczycy mogą produkować mnóstwo konsumeryjnych produktów, to nie znaczy, że są w stanie robić state of the art, prawda, systemy zbrojne. Więc Ukraina zapłaciła za wysoką cenę, w mojej ocenie, żeby jakikolwiek polityk w tej chwili mógł powiedzieć, dobra, zgadzamy się na wszystko, idziemy w innym kierunku. Czy te terytoria są do odzyskania? Ja uważam, że chyba, żeby doszło do radykalnej zmiany w polityce amerykańskiej i naprawdę wsparcia Ukrainie w taki sposób, że te wojska rosyjskie byłyby pokonane na terytorium Ukrainy. Ale mówimy tutaj o podniesieniu ryzyka, jeśli chodzi o eskalację, której ja uważam żadna administracja, nawet żaden europejski rząd, mimo tego, że bardzo tak mocno, twardo mówi o tym, jak to będzie wspierał Ukrainę do końca, takiego ryzyka by nie podjęło. Ja uważam, że też jest pewne wyczekiwanie, będziemy na koniec mówić trochę o Niemcach. Są już głosy o otwarciu normalnych relacji z Rosją po zawarciu pokoju czy zawarciu rozejmu. No już mówi się też o zdjęciu sankcji za Nord Stream. Zdjęciu sankcji w umowie koalicyjnej nadal masz twardo nie mówię o rządzie niemieckim, dla atomu. Więc na co patrzymy? Patrzymy na gaz. A gaz, skąd ten gaz? Najtańszy gaz przyjdzie z Rosji. Ale wracając do tego, gdzie jest Ukraina w tej chwili, ja uważam, że pewne rzeczy się dokonały, które są nie do odwrócenia. Ja uważam, że świadomość narodowa Ukraińców, ta nienawiść do Rosjan, to będzie teraz pokolenia. Rosjanom się nie uda, nawet jeśli udałoby im się przejąć całe terytorium Ukrainy, im się nie da wkomponować Ukraińców w ten tak zwany wielkosłowiański naród. Dlatego, że wymordowali za dużo Ukraińców, zniszczyli za dużo ich terytorium, zadali im za dużo cierpienia. Więc to jest fundamentalna zmiana, jeśli chodzi o geopolitykę. Co też znaczy, że zadaniem dla takiego państwa jak Polska, czy takiego państwa jak Finlandia, w moim raporcie będzie o tym trochę też mowy, że tak naprawdę jeżeli Rosja nadal pozostaje zagrożeniem, a Rosja pozostaje chronicznym zagrożeniem, no to środek ciężkości sojuszu jest w tym północno-wschodnim korytarzu, bo tam jest dzielenie się poczuciem tego zagrożenia. Tego zagrożenia w Berlinie nie ma. To jest zupełnie inne patrzenie na Rosję. We Francji również bardzo inne. A w związku z tym tutaj kluczowym zadaniem powinno być wypracowanie polityki, relacji z Ukrainą. A Polska tego do tej pory nie zrobiła w mojej ocenie. Wypracowania relacji z Finami, wypracowania relacji ze Szwedami. Wiesz, to wymaga bardzo proaktywnej i takiej naciskającej, nieustającej aktywności politycznej na wszystkich poziomach. Od kontaktów wojskowych przez kontakty, wiesz, ministerialne na najwyższym poziomie, czy nawet kontakty na poziomie civil society, prawda, think tanków i tak dalej. Budowanie pewnej społeczności, w której to poczucie wspólnego zagrożenia odegra rolę. No i wreszcie jakieś takie, wiesz, próba dojścia do jakiegoś rozwiązania tych nadal istniejących zadrażnień w relacjach polsko-litewskich, wiesz, w relacjach polsko-ukraińskich. No to są rzeczy bardzo poważne i to powinno być, jeżeli chcesz zbudować regionalny system bezpieczeństwa, który może zadziałać w wypadku najgorszego scenariusza. A tym najgorszym scenariuszem byłoby rozłamanie się Sojuszu Transatlantyckiego i wtedy kluczowe decyzje, w jaki sposób, czy i w jaki sposób Stany Zjednoczone będą funkcjonować w Europie. No to jest polityka w mojej ocenie, która powinna być priorytetem. O tym będziemy rozmawiać 12 maja. Przypominam, zapraszam Państwa na tę konferencję. Jest tam kilkadziesiąt miejsc w sali. Ograniczona liczba, już część miejsc jest zajęta przez absolwentów Szkoły Przywództwa, ale też dla
mamy taką umowę z Instytutem Wolności i Układem Otwartym, że również zapraszamy słuchaczy Układu Otwartego. Andrew, na koniec porozmawiajmy o Niemczech, bo tam jest z jednej strony nowy rząd, który wiele jeszcze zapowiada, jak to każdy nowy rząd, ale z drugiej, co jeszcze ciekawsze, nowy rząd jeszcze nie zaczął funkcjonować, a partia, której wszyscy się obawiają, już stała się najpopularniejsza. Już przebiła CDU w sondażach i gdyby dzisiaj te wybory były trochę później, to być może AfD byłaby partią, która ma najwięcej głosów. To jest niezwykłe, że tak szybko jeszcze ten nowy rząd nie zaczął działać, a już duża partia opozycyjna, tak kontrowersyjna, której elementy prorosyjskie są silne, która bardzo mocno krytykuje cały rządzący establishment, już stała się najpopularniejszym ugrupowaniem politycznym w Niemczech. Jak ty co ty na ten temat? Tak się dzieje w każdym demokratycznym państwie, gdzie elity zaczynają kostnieć i stają się głuche po prostu na to, co się dzieje wśród elektoratu. Wiesz, ja nie zdziwiłbym się, gdyby ten obecny rząd niemiecki był ostatnim rządem niemieckim, w którym nie ma AfD. To wiesz, nikt nie wie, jak to się wszystko rozwinie w przyszłości i w jaki sposób będą się zachowywać politycy z establishmentu. I to nie jest z mojej strony, wiesz, endorsement dla AfD, czy dla Frontu Narodowego we Francji, czy innych tego rodzaju partii. Tym zajmuje się Elon Musk. No, więc popieranie. Musisz zaprosić Ilona na rozmowę. Natomiast ja wracam do czegoś bardzo podstawowego. W demokracji, jeżeli nie stworzysz agory, w której te interesy i problemy ludzi, którzy są niezadowoleni, którzy przegrywają z powodu jakichś decyzji, którzy nie są wysłuchiwani. Jeżeli się mówi ludziom, którzy płacą 3-4 razy tyle za elektryczność, ile płacą za to Amerykanie czy Chińczycy, że mimo tego jeszcze raz, jeszcze bardziej będziemy iść w tym kierunku, bo to jest jedynie słuszne, nie ma żadnej alternatywy, bo to, bo tamto, bo inne. No polityka w demokracjach jest w końcowej analizie sztuką kompromisu. Żeby dojść do kompromisu, który wszystkim najlepiej pomaga, jak tylko można, wypracowany, potrzebne jest do tego przywództwo. No i to jest też komentarz na temat jakości przywództwa. Niestety mówię to zarówno o tym, co się dzieje tu w Stanach Zjednoczonych, jak i to, co się dzieje w Europie. Przez 30 lat establishment się tak zakleił, że zamiast prowadzić nową krew, negocjować pewnego rodzaju różnice, no doprowadza to do wybuchu. Dlatego, że ja po pierwszym wyborze Donalda Trumpa, pamiętam rozmowę z jednym z moich współpracowników, generałem, który był już wtedy retired. I wiesz, moje spojrzenie było takie, że no to był najwyższy czas, żeby te elity spojrzały na siebie i zapytały, dlaczego dostały tak po głowie od elektoratu, prawda? Że wybrali na prezydenta człowieka z zero backgroundem politycznym. To był kluczowy, typowy głos protestu, a poza tym wystawili kandydatkę w osobie pani Clinton, że już gorszej sobie nie można było wymyślić. Tak naprawdę, jeśli spojrzysz na ten cykl z kolei, no przez 3 lata, prawda, prezydent Biden, który wszyscy widzieli, był człowiekiem schorowanym, prawda, z różnego rodzaju problemami, jeśli chodzi o zdrowie i możliwość działania, a po czym wyciągnięto panią Harris, prawda, za 5/12 i powiedziano, że tutaj nagle ona ma wygrać. Nie było. W demokratycznych procesach musisz przetestować kandydatów. Oni muszą w jakiś sposób się wybić na to miejsce. No i wiesz, w Europie po tych 30 latach dobrobytu, no rozejrzyj się dookoła, jak wyglądają elity polityczne. Nie musisz mi mówić, Andrew, obejrzałem ostatnią debatę prezydencką w Polsce. 13 kandydatów siedziało i stało i rozmawiało i był to obraz nędzy i rozpaczu. Tego nie widziałem, tak? Ale nie oglądaj. Ja chciałem, żebyś dalej lubił nasz kraj, żebyś się żebyś dalej tu się angażował. Te debaty to raczej słabe widowisko i to jest również kawałek Europy, a to jeszcze tej bardziej rozsądnej Europy. Tak, niestety w takim stanie jesteśmy, ale nie upadamy i trzeba działać na rzecz tego, żeby było lepiej. Ale wiesz, gdzie jest nadzieja? Ja uważam, że taka klisza, kiedyś powiedziałem, że tłuste czasy produkują menadżerów, natomiast twarde czasy
czasem przeciwieństw tworzą prawdziwych liderów, bo wtedy jednak ci najlepsi ludzie wychodzą naprzód. Więc ja uważam, że ten kryzys, który mamy w tej chwili, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, doprowadzi do tego, że jednak następna generacja, w Stanach Zjednoczonych to jest pokoleniowy problem również. Pamiętaj, że prezydent Trump ma prawie 80 lat, ma chyba 78, 79 w tej chwili. Joe Biden miał ponad 80, więc wiesz, i szereg senatorów i kongresmenów, z którymi ja mam kontakt, no to są jednak bardzo wiekowi ludzie. Więc czeka zmiana pokoleniowa i ja uważam, że w Polsce i ja uważam, że w Europie w ogóle też bardzo poważnie potrzeba zmiany pokoleniowej wśród liderów. Ale widzisz, jakich mamy nowych tych kandydatów, liderów. No co roku spotykasz się ze słuchaczami, uczestnikami Szkoły Przywództwa, Instytutu Wolności. Widzisz, jacy to są fantastyczni ludzie, zupełnie inni niż tych, których widzimy w telewizorach. Ludzie i robiące olbrzymie kariery biznesowe, zakładające firmy, rozwijające, jednocześnie myślące o dobru publicznym. Więc ja też mam wielką nadzieję, że to jakby te cegiełki, które kładziemy, żeby zbudować te silniejsze fundamenty dla rozwoju naszego kraju, że one przyniosą swoje... Ja się z tobą w pełni zgadzam, ale na zakończenie powiem jedną rzecz. Zapewnienie Polsce bezpieczeństwa w tym najbardziej namacalnym takim znaczeniu, to znaczy utrzymanie suwerenności państwa, jest kluczowe. Dlatego, że to przekleństwo geografii, miejsca, w którym Polska się znajduje, nie może po raz kolejny zniszczyć tego całego dorobku. Ten dorobek ostatnich 30 paru lat jest spektakularny. To nie jest nie tylko wybudowane wieżowce, biurowce, domy, odnowione ulice. To są właśnie ci ludzie, o których ty mówisz. I to, że ta nowa generacja miałaby być zniszczona właśnie dlatego, że państwo nie jest w stanie zapewnić sobie podstawowego elementu bezpieczeństwa, byłby naprawdę tragedią. Bezpieczeństwo narodowe jest nieredukowalną funkcją każdego państwa. I to powinna być rozmowa z przywódcami polskimi, z parlamentarzystami. Proste pytanie, co robisz, żeby zapewnić bezpieczeństwo państwa w tym najbardziej konkretnym, namacalnym sensie? W pełni się z tobą zgadzam. Zapraszamy państwa do Szkoły Przywództwa. Trwa też rekrutacja i osoby, które się dostaną do szkoły, będą mogły spędzić czas i dyskutować z Andrew Michtą bezpośrednio i z kilkudziesięcioma innymi wybitnymi osobami, których nazwisk nie będę wymieniał, ale możecie państwo je znaleźć też pod linkiem na stronie Szkoły Przywództwa. Andrew, bardzo serdecznie ci dziękuję. Dziękuję ci za czas, dziękuję państwu. Ja dziękuję za twój czas. Widzimy się za 2 tygodnie. Pozdrawiam cię. Do zobaczenia. Dziękuję państwu. Oczywiście czekamy na wasze komentarze. Subskrybujcie Układ Otwarty. Pod nagraniem link do informacji na temat konferencji 12 maja, którą organizuje Instytut Wolności z Andrew Michtą i do Szkoły Przywództwa, do której państwo możecie aplikować. Zapraszam serdecznie na oba te przedsięwzięcia. Do zobaczenia, do usłyszenia.